Gdyby mysz oraz joystick mieli dziecko, byłby to z pewnością Lexip PU94. Co jakiś czas pojawiają się na rynku konstrukcje skutecznie walczące z nudą, jaka zapanowała wśród peryferiów dla graczy. Takim właśnie urządzeniem jest prezentowana dziś przez nas mysz. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym serdecznie podziękować firmie Gamedia, wyłącznemu dystrybutorowi marki Lexip, za przysłanie urządzenia. Zapewne nigdy nie słyszeliście nazwy Lexip. I trudno się dziwić. Wszystko rozpoczęło się bowiem nie tak dawno temu, bo w roku 2018 na platformie Kickstarter jako projekt crowdfundingowy. Dziś mamy rok 2020, a ja testuję flagowe urządzenie francuskiej firmy. Od pudełka aż po ślizgacze, wszystko w tej myszy jest inne, zdefiniowane na nowo. W opakowaniu wiele nie znajdziemy. A konkretnie myszkę, opleciony przewód zakończony wtykiem mikro USB, a także nieodłączną papierologię w postaci sporych rozmiarów książeczki. Już na pierwszy rzut oka wiadomo, że nie jest to zwykły gryzoń. Z lewego boku urządzenia wystaje bowiem joystick. Mysz do najlżejszych nie należy. Waży bowiem aż 141 gramów. Nie jest również najmniejsza. Jej wymiary to 11,9 na 5,1 na 2,5 cm. Posiadacze małych dłoni będą rozczarowani, nie mogąc swobodnie korzystać z urządzenia. Chodzi głównie o dostęp do dwuosiowego manipulatora zlokalizowanego na boku urządzenia. Myszka, którą otrzymaliśmy do testów, dedykowana jest osobom praworęcznym. Producent jednak nie zaniedbuje leworęcznych bliźnich, oferując im analogiczny produkt właśnie dla nich przystosowany. Lexip PU94 jest znakomicie wykonany. Od razu wiemy, że urządzenie przynależy do klasy premium. Boczki myszy wyłożono miękkim kauczukiem, który wydatnie poprawia chwyt, choć z drugiej strony dzielnie zbiera wszelkie paprochy. Na przodzie oraz bokach odnajdziemy wstawki wykonane z błyszczącego plastiku. Górę skorupy, a także główne przyciski powleczono miłym, gumopodobnym materiałem. Myszka chwali się 6 w pełni programowalnymi przyciskami. Na lewej stronie konstrukcji tradycyjnie umieszczono switche do przodu oraz do tyłu. Na górze urządzenia spotykamy kolejne 4. Są to lewy oraz prawy przycisk główny, scroll oraz przełącznik zlokalizowany tuż za nim. Lexip PU94 wyposażony został w 6 ceramicznych ślizgaczy, które powodują niesamowicie płynny uślizg myszki. Szczerze, nigdy wcześniej nie spotkałem tak dobrych padów o tak niskim współczynniku tarcia. Urządzenie dosłownie tańczy na podkładce. A tak na marginesie, ile zależy od dobrych ślizgów, wie każdy rasowy gracz. Jest to szczególnie ważne przy wykonywaniu błyskawicznych ruchów, obrotów oraz uników podczas szybkiej FPS-owej rozgrywki. Za tracking myszy odpowiada precyzyjny laserowy układ ADNS 9800. Zakres czułości gryzonia jest imponujący i zawiera się w wartościach pomiędzy 0 a 12 tysiącami dpi. Z kolei akceleracja PU94 dochodzi do 150 IPS przy wartości 30G. Interpolacja owszem występuje, jednak jedynie przy maksymalnych wartościach czułości myszy. Jak już wspomniałem, wraz z urządzeniem otrzymujemy przewód zakończony wtykiem mikro USB. Pleciony kabel francuskiej konstrukcji jest bardzo solidny. Moim zdaniem nawet nieco zbyt solidny, a konkretnie zbyt sztywny. Jego długość również pozostawia do życzenia, bo wynosi zaledwie 1,6 metra. Ergonomia myszki jest dobra. I to pomimo faktu, że główne klawisze nie dochodzą do krawędzi urządzenia. Nie bez kozery oddziela je od niej przeszło centymetrowy pas plastiku. To taka podpórka umożliwiająca swobodny uchył w przód. W każdym bądź razie jedynie Claw Grip zapewni poprawny i wygodny chwyt Lexipa. Jak dotąd rysuje nam się obraz solidnego urządzenia, dobrze zaprojektowanego oraz wykonanego. W tym miejscu mógłbym przejść do gameplaya, podsumować i zakończyć recenzję. Nie zrobię tego, ponieważ jeszcze nie doszliśmy do najważniejszych funkcjonalności Lexipa PU94. Mysz posiada zewnętrzny dwuosiowy joystick. Manipulator przydatny zarówno w grach, jak i w wielu programach użytkowych. Ale to nie wszystko. Cała bowiem mysz jest joystickiem. Tak naprawdę na myszkę składają się 3 ruchome elementy. Są to górna część, a więc korpus urządzenia, nieruchoma podstawa oraz element zapewniający uchył skorupy będący swoistym łącznikiem pomiędzy częścią dolną i górną. Działa to w ten sposób, że wystarczy wywierać nacisk na przód, tył lub boki konstrukcji, uwalniając w ten sposób drzemiący w niej potencjał. Tak właśnie działa ten dwuosiowy pivot. Korpus myszy jest w stanie odchylić się względem podstawy o plus-minus 20 stopni w każdym kierunku. W obydwu elementach urządzenia umieszczono akcelerometr zdolny wysłać do komputera 550 raportów dotyczących swojego położenia. Myszkę zaprojektowano zarówno z myślą o zaawansowanych użytkownikach na co dzień pracujących w środowisku 3D, jak i najnormalniejszych w świecie miłośnikach gier komputerowych. W każdym z tych scenariuszy do wydobycia pełnego potencjału z testowanego Lexipa konieczne będzie pobranie oprogramowania narzędziowego ze strony producenta.
Po uruchomieniu panelu kontrolnego naszym oczom ukazują się 4 główne zakładki: profile, przyciski, podświetlenie oraz opcje. Klikając w profile do wyboru mamy predefiniowane ustawienia kilku programów, w tym przypadku przeglądarek oraz PowerPointa. I tu uwaga, profili oprogramowania, w tym także profili gier, jest całkiem sporo. Szczegółowa lista znajduje się na stronie producenta. Jedyne co musimy zrobić, to pobrać profil żądanego oprogramowania lub gry i zaimportować go do panelu kontrolnego urządzenia. Dla przykładu pobiorę sobie ustawienia programu do edycji wideo. Aplikacja nazywa się HitFilm. Mam tu już otwartą stronkę Lexipa, więc czym prędzej przystępuję do pobierania zawartości profilu tego edytora wideo. Analogicznie zresztą postępujemy z grami. Producent zapewnia, że biblioteka zarówno gier, jak i oprogramowania wzbogacana będzie na bieżąco o nowe pozycje. A co jeśli na liście dostępnych profili nie znajdziemy tego, czego aktualnie szukamy? Nie stanie się nic strasznego. Panel kontrolny sam dobierze najlepsze ustawienia dla aplikacji aktualnie przez nas używanej. W tym przypadku klikamy zatem okienko All Software. Gotowe. Profile możemy modyfikować, kopiować, eksportować i usuwać. Aha, w każdej chwili możemy odpalić sobie demko i podejrzeć, w jaki sposób działają zarówno pivot, jak i mniejszy joystick. Następna zakładka porządkuje zachowanie poszczególnych elementów myszki. W tym miejscu zmienimy wartość DPI, określimy zachowanie joysticka definiując akcje związane z jego ruchem lub też zbindujemy skróty rozmaitych klawiszy. Co więcej, będziemy mogli skustomizować dowolny przycisk myszki. Przypiszemy również konkretne działania pivota. W tym trybie odchylając korpus Lexip zmieni nam DPI, stanie się joystickiem lub przeistoczy w strzałki klawiatury. Zakładki pod tytułem Lighting nie trzeba chyba specjalnie objaśniać. Jest to miejsce, w którym pobawimy się odrobinę światłem. I choć do wyboru mamy jedynie 4 opcje oraz kilka kolorystycznych wariacji, nie można narzekać na słabe podświetlenie gryzonia. Moim zdaniem to i tak więcej niż nam potrzeba. Jak widzicie, są tu również 2 suwaki do kontroli efektów świetlnych. W każdej chwili możemy wyłączyć iluminację klikając w okienko No Color. Ostatnia pozycja w menu oprogramowania układowego skrywa bardzo ciekawą funkcję. Dead Zone to ni mniej ni więcej tylko możliwość zmiany czułości pivota. Jest to mega przydatna opcja w momencie, gdy nie chcemy, aby przechył urządzenia wpływał na ruchy naszej postaci w trakcie rozgrywki. I vice versa. Ponieważ nasza myszka w mniejszym lub większym stopniu ciągle się przechyla, warto zawczasu zdefiniować sobie ten parametr. Swoją drogą, może dobrze byłoby zaimplementować jakąś fizyczną blokadę uchyłu pivota przy okazji premiery kolejnego Lexipa. Kwestia pod rozwagę inżynierom francuskiej firmy. Wróćmy jeszcze na chwilę do podświetlenia RGB. Jest bardzo ładne, a jednocześnie nienachalne. Można powiedzieć subtelne. Feria barwy wydobywa się aż w 4 punktach konstrukcji. Na topie szkieletu świecą scroll, przycisk Lexip, a także logo. 4. element to spód urządzenia, a właściwie wnętrze korpusu w dolnej jego części. Obecność podświetlenia RGB nie dziwi. Mamy w końcu do czynienia z urządzeniem dedykowanym również graczom. I nie ukrywam, że to właśnie gaming jest tym, co szczególnie nas interesuje. Testowaliśmy gryzonia w wielu różnych grach. Część z nich to dobrze wszystkim znane FPS-y. Głównie Rainbow Six Siege oraz nowy Call of Duty. Był także Battle Royale w postaci Fortnite'a i stary dobry CSGO. W tego typu grach myszka radziła sobie zadziwiająco dobrze. Jasne, trzeba przyzwyczaić się do obecności bocznego joysticka, także do kiwającej się skorupy myszy. Wiąże się to naturalnie z koniecznością zastosowania oszczędniejszych ruchów, choć wiadomo, że łatwo jest się zapomnieć. Urządzenie znakomicie się prowadzi i jest bardzo, ale to bardzo precyzyjne. Nie uważam wprawdzie, że mysz została stworzona do pierwszoosobowych shooterów. Co to nie. Gra się jednak w miarę dobrze, ale trzeba uważać. Inaczej sprawy się mają z symulatorami. Tu w pełni docenimy obecność pivota. Praktycznie możemy zapomnieć o używaniu klawiatury. Nasza dłoń, a właściwie dłoń zakończona Lexipem PU94 zamieni się w przepustnicę, ster kierunku oraz wysokości. W dodatku wszystko odbędzie się bezboleśnie, intuicyjnie. 20% odchylenie korpusu od podstawy zapewni pełną sterowalność wirtualną maszyną. Ostatnimi czasy Mikołaj sporo uwagi poświęca najpopularniejszej grze spod znaku MOBA. Mowa oczywiście o League of Legends. I tak dzięki profilowi tej gry załadowanemu do panelu sterowania zyskamy możliwość użycia kombinowanych ataków jednocześnie. Pozwala nam to zaoszczędzić cenny czas w trakcie wymagającego starcia. Przechylając urządzenie w przód lub w tył możemy się uzdrowić lub użyć każdego innego eliksiru. Cały czas jednak chodzi o czas. A co za tym idzie, o efektywność rozgrywki. I tu z pomocą właśnie wkracza PU94. Dzięki specyficznej konstrukcji i sprytnym rozwiązaniom potrafi dać nam chwilę przewagi. Jasne, do skilla nic nie dodaje.
To tak dla jasności. Pozwólcie, że w tym miejscu zakończę temat gier. Powoli zmierzamy do podsumowania tej nietuzinkowej myszki. Kilka patentów Lexipa bardzo mi się spodobało. Od chociażby wieloosiowy system sterowania urządzeniem. Na pochwałę zasługuje również 6 fenomenalnych ślizgów gwarantujących znakomity tracking i precyzję ruchu. Dodajmy do tego wykonanie stojące na naprawdę wysokim poziomie, możliwość skorzystania z licznych profili gier i programów, a także nieskończone wręcz możliwości kustomizacji urządzenia. Zapewne coś mi umknęło, lecz jest naprawdę późno, gdy piszę tę recenzję. Żeby nie było jedynie różowo, mam oczywiście kilka uwag do testowanej myszki. Po pierwsze, oprogramowanie. Panel sterowania Lexipem jest przyjazny użytkownikowi, schludny oraz intuicyjny. To prawda. Z drugiej natomiast strony potrafi płatać spore figle, a to nie chce wystartować, innym razem nie można go zamknąć. 2 czy 3 razy skutecznie zawiesił mi peceta. I nie ma tu reguły. Takie historie dzieją się niestety regularnie, a liczne doniesienia innych użytkowników tylko potwierdzają nasze obserwacje. Wiem, kolejna aktualizacja pewnie załatwi sprawę. Po drugie kabel, jego oplot, długość i niezbyt fortunne wejście w standardzie micro USB. Przewód dostarczony wraz z myszką jest cholernie sztywny i potrafi stawić czynny opór posiadaczowi urządzenia. Długość tegoż kabla nie gwarantuje natomiast, że zostanie on skutecznie wpięty do peceta nieco oddalonego od Lexipa. No i wreszcie micro USB. Mamy rok 2020 i zwyczajnie nie wypada stosować tak starych rozwiązań technicznych. A już na pewno nie w innowacyjnej i nie taniej konstrukcji. Ostatnie spostrzeżenie i mała uwaga do projektantów myszy dotyczy umiejscowienia bocznego joysticka. Jest on położony za bardzo z przodu, więc osoby o mniejszych dłoniach zwyczajnie nie sięgną tego manipulatora. I to chyba tyle z, nazwijmy to, niedociągnięć, które zauważyliśmy w trakcie całego okresu testowego. Nie chcę uchodzić za czczego pochlebcę, muszę jednak powiedzieć, że myszka od Lexipa w pewien sposób mi zaimponowała. Pomijam już wszystkie te innowacje i udogodnienia, które oferuje francuska konstrukcja. Chodzi mi o coś innego. Lexip PU94 wyszedł spod rąk ludzi, którym zależy na innowacyjności, na czymś niecodziennym. Myszka zrywa z nudą. Zmusza do zastanowienia nad kierunkami, w którym zmierzają gamingowy mainstream, a także produktywność. Nie tak dawno na kanale testowałem Logitecha MX Master 3. I choć wciąż uważam tę myszkę za bardzo solidne narzędzie, podczas testów nie miałem podobnego odczucia co w przypadku Lexipa PU94. Logitech MX Master przypomniał mi jeszcze o jednej kwestii. Mam nadzieję, że następny Lexip wzorem szwajcarskiej konstrukcji będzie już bezprzewodowy. PS. Jeszcze 2 sprawy. Lexip, zacznijcie nazywać swoje produkty po ludzku. Nie wiem, wymyślcie coś. PU94 brzmi strasznie dziwnie. Nie powiedziałem również nic o cenie. Okazuje się, że w detalu mysz kosztuje 430 zł brutto. Osobno do nabycia jest również dodatkowy komplet ceramicznych uślizgów. Jego cena wynosi 65 zł. I to tyle, kochani. Dzięki za wspólne oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Siemajcie się ciepło. Cześć.